To jest tyle takich fragmentarycznych wspomnień ciśnie się do głowy, prawda, o atmosferze ówczesnej. Świadczy to i o głębi też konfliktów, prawda, który miał bardzo negatywne skutki. Do dzisiaj właściwie ponosimy tego ofiarą. Pamiętam, że ja parokrotnie pozwoliłem sobie na inicjatywy, których z szefem nie konsultowałem. Ja widziałem, że ten obóz nas jest tak obolały, że trudno często było o racjonalne myślenie. Ja się umówiłem z Janem Olszewskim, który był jedną z czołowych postaci tego obozu wałęsowskiego. Ja go znałem jeszcze sprzed wyjazdu, on był wziętym adwokatem. I powiedziałem mu, że jeżeli chcecie, to było przed samymi wyborami, jeżeli chcecie, żeby wyborcy Tadeusza Mazowieckiego zagłosowali na Lecha Wałęsę, no to musicie uczynić jakiś gest w stosunku do tych wyborców, prawda? Musicie zaapelować, zwrócić się o to. On mi nie dał szansy dać się właściwą rozmowę, on powiedział, że nam na tym nie zależy. To znaczy, że w sposób oczywisty, tak jak ta dzisiejsza władza uważała, że strategia konfliktu i polaryzacji jest bardziej pożyteczna z ich punktu widzenia i że oni mogą zdobyć więcej głosów poprzez antagonizowanie właśnie w stosunku do Tadeusza Mazowieckiego i wobec wszystkiego, co on symbolizował, to znaczy typ przemian, radykalizm przemian ekonomicznych, grupy społeczne, które reprezentował. Także to było uderzające. Inne wspomnienie, które z tego też czasu, ale z drugiej strony również nie najweselsze dla mnie. Ja pamiętam, że po zakończonych wyborach, kiedy okazało się, że Wałęsa wygra, Wałęsa zaproponował Tadeuszowi Mazowieckiemu, żeby został premierem w dalszym ciągu. Tadeusz Mazowiecki odmówił, co wydawało mi się, że jest rzeczą słuszną. To znaczy po przegranych wyborach, żeby zachować taką klarowność demokratyczną, prawda, było to zderzenie różnych argumentów, często wulgarnych, nikczemnych, ale też prawdziwych racji, prawda, innych wrażliwości, innych grup społecznych. To trzeba pokazać, że się szanuje wynik wyborców, prawda. Tym niemniej, to też świadczy o kulturze demokratycznej, bardzo wiele osób zarzucało Tadeuszowi Mazowieckiemu, że on odmówił i traktowało to w kategoriach czysto psychologicznych, prawda, że obraził się czy coś takiego, prawda. Tym niemniej, jak Wałęsa mianował nowego premiera i był to liberał Jan Krzysztof Bielecki, którego w ogóle nie znałem, nie znałem tego środowiska, tych liberałów gdańskich, i po jego exposé, które ja uznałem za przyzwoite, to znaczy, że to jest linia kontynuacji. Było takie zebranie właśnie tego środowiska skupionego wokół Tadeusza Mazowieckiego i wtedy ja powiedziałem, że trzeba poprzeć, ja uważam to. I to wywołało właśnie powszechne oburzenie i już nigdy nie byłem zaproszony na te spotkanie wokół Tadeusza Mazowieckiego. Coś, co dla mnie wydawało się rzeczą oczywistą, to znaczy, żeby nie reagować uczuciowo, tylko czysto politycznie. Znaczy, że trzeba poprzeć, bo nawet jeżeli nic się nie wie o człowieku i być może to jest marny człowiek, marnego formatu, to tu, co jest ważne, to że zarysowany program wskazuje na to, że Wałęsa prowadził grę polityczną, jak często politycy prowadzą, cyniczną, prawda, opartą na nieprawdzie często, ale w istocie chce kontynuować program transformacji demokratycznej.